co gra Rosja w świetle teorii gier? Dziś 25. rocznica wstąpienia Polski do NATO razem z Węgrami i Czechami. Spójrzmy na ten niewątpliwie korzystny dla Polski sojusz, ale chłodnym, analitycznym okiem. Mówiąc językiem teorii gier, mamy taką oto macierz wypłat, czyli skutków wyboru jednej z dwóch możliwości przez Rosję i NATO, pokoju i wojny. Jeśli Rosja i NATO wybierają pokój, to sytuacja, która przecież sprzyja rozwojowi, więc i NATO i Rosja zyskują na tym rozwiązaniu. Nie wnikajmy już kto i ile i bardziej. Generalnie pokój jest dobrym rozwiązaniem, więc załóżmy, że zyskują równo. Powiedzmy wypłatę po 10. Gdyby natomiast i Rosja i NATO wybrały wojnę, czyli byłaby to trzecia wojna światowa, w tym możliwa nuklearna, więc oba obozy prowadziłyby do zagłady, czyli wypłata minus nieskończoność dla NATO i minus nieskończoność dla Rosji. Oba obozy tracą nieskończenie wiele, żeby nie powiedzieć wszystko na tym rozwiązaniu. Ale gdyby Rosja wybrała wojnę, to jakie byłyby potencjalne skutki, koszty i korzyści dla niej przejęcia cząstki terytorium NATO znajdującego się w pobliżu? Otóż według artykułu 5 Traktatu NATO spowodowałoby takie działanie rozpoczęcie wojny z NATO, bo atak na jedno z państw członkowskich NATO jest atakiem na całe NATO, na wszystkich członków sojuszu. Z tego mogłyby wynikać znaczne straty Rosji, znacznie przewyższające wszelkie ewentualne korzyści dla niej z takiego ataku i chwilowego zajęcia cząstki terytorium sojuszu. Ale z drugiej strony odpowiedź NATO spowodowałaby nieuchronnie trzecią wojnę światową i narażenie się na wojnę nuklearną w imię obrony tego skrawka ziemi natowskiej, jakiegoś terytorium w państwach nadbałtyckich, w tym Polski. Zatem negatywne skutki dla poszczególnych państw i NATO jako całości mogą być znacznie większe niż przymknięcie oka na zajęcie jakiegoś fragmentu terytorium państwa należącego do sojuszu. Więc jeśli Rosja wybierze wojnę, a NATO wybierze pokój, Rosja może zyskać wypłatę większą niż wskutek pokoju, powiedzmy plus 20 z przejęcia jakiegoś skrawka terytorium sojuszu, a sojusz i tak będzie miał wprawdzie ujemną wypłatę, powiedzmy minus 20, ale będzie to tylko minus 20 w porównaniu do wypłaty minus nieskończoność. Z tego może wynikać, że wbrew pozorom, nastrojom prężenia muskułów, wypowiedziom, że jak lubi mawiać prezydent Biden, zamierzamy bronić każdej piędzi ziemi należącej do NATO, 5 to około 20 cm, dominującą strategią NATO może być zawsze zachowanie pokoju. Rosja o tym wie, dlatego zaatakowała Ukrainę. Póki co Rosję powstrzymuje poradziecka technologia i z drugiej strony nowoczesna natowska. Co z tego może wynikać dla nas, dla Polski? W szczególności jedno. Chcesz pokoju, szykuj się do wojny na wszystkich możliwych frontach. Dziękuję.